Witajcie w kolejnej lekcji. W tej lekcji porozmawiamy sobie o wbudowanych zabezpieczeniach w struktury przemienników częstotliwości. Zaczniemy od tego, że pomiędzy przemiennikiem częstotliwości a naszym silnikiem elektrycznym nie powinniśmy dawać żadnych elementów stykowych i zabezpieczających. Pełną gamę zabezpieczeń mamy wbudowaną w struktury przemienników częstotliwości. Trzeba natomiast tylko wiedzieć o fakcie, że należy je włączyć, ponieważ znakomita większość tych zabezpieczeń jest domyślnie wyłączona. Domyślnie włączona jest zabezpieczenie przed przeciążeniem czy przegrzaniem się silnika, czyli takie podstawowe gdzieś tam zabezpieczenie. Natomiast szereg pozostałych zabezpieczeń albo posiada jakąś typową nastawę domyślną, która może być dla nas nieodpowiednia, bądź jest całkowicie wyłączona i po prostu te zabezpieczenia nie działają. Zatem pamiętamy, aby pomiędzy falownikiem a silnikiem nie dawać żadnych elementów stykowych typu stycznik, żadnych elementów zabezpieczających typu jakiś wyłącznik silnikowy, kompaktowy, typu S, termik itd., itd., itd. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy mamy podłączone kilka silników pod jeden przemiennik częstotliwości. W tej sytuacji falownik widzi, załóżmy na przykład, że mamy 2 czy 3 silniki podłączone pod jeden przemiennik częstotliwości. Taka operacja jest możliwa. Należy wtedy zsumować sobie prądy tych wszystkich silników, dodać ze sobą, no i na taki prąd, co najmniej taki prąd, dobrać nasz przemiennik częstotliwości. Ja sugeruję, żeby zawsze zostawić pewien zapas, czyli na przykład, nie wiem, suma prądów Wam wychodzi 10 A, to nie kupujemy falownik na 10 A, ale na 11 czy co najmniej 12, żeby ten delikatny zapas gdzieś mieć. Druga sprawa jest taka, że te silniki muszą być identyczne. Najlepiej od tego samego producenta, ta sama moc, prędkość, częstotliwość znamionowa, napięcie, prąd. W ogóle najlepiej jakby były z tej samej serii produkcyjnej od tego samego producenta, no ale nie zawsze się tak da. Ja w swojej karierze kiedyś podłączyłem 12 wentylatorów pod jeden przemiennik częstotliwości, no i one wszystkie zachowują się jak jeden żywy organizm. Natomiast musimy pamiętać o fakcie, że falownik widzi jeden duży silnik jako sumę tych wszystkich poszczególnych. Dlatego jego zabezpieczenia odnoszą się do tego jednego dużego silnika, czyli ich sumy, a nie poszczególnych silników. I tylko i wyłącznie w tym wypadku dajemy na wyjściu przemiennika częstotliwości dodatkowe wyłączniki, dodatkowe termiki, czyli nie wyłączniki, lecz termiki. Termik, czyli ten przekaźnik termiczny, działa na takiej zasadzie, że nie rozłącza nam fizycznie obwodu, ale ma styk pomocniczy, który daje nam informację, że dany silnik się zgrzał i należy go odłączyć. No i robimy to w ten sposób, że dajemy te przekaźniki termiczne na wyjściu w celu dobezpieczenia tych poszczególnych naszych obwodów wyjściowych, nastawiamy odpowiednie prądy i te styki pomocnicze łączymy sobie w szeregu i wchodzimy na wejście na przykład blokady pracy falownika, co oznacza, że nastąpiło wyłączenie spowodowane tym, że zgrzał się nam któryś z silników. Zatem jeszcze raz. Żadnych elementów stykowo zabezpieczających pomiędzy falownikiem a silnikiem. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy chcemy podłączyć sobie więcej niż jeden silnik. Na wyjściu przemiennika częstotliwości, na przykład 3, to łączymy je równolegle. Dbamy o to, żeby to były identyczne silniki, bardzo podobne. I dobezpieczamy je poszczególnymi pojedynczymi przekaźnikami termicznymi. Łączymy te styki pomocnicze termików w szeregu i wchodzimy na jakieś wejście cyfrowe falownika, za pomocą którego wyłączamy cały nasz układ. W innym wypadku żadnych elementów stykowych zabezpieczających nie dajemy, bo pełną gamę zabezpieczeń mamy wbudowane w struktury przemienników częstotliwości. No i teraz nasz przemiennik częstotliwości Mitsubishi Electric komunikuje się z nami i informuje nas o istnieniu pewnych sytuacji anormalnych za pomocą takich 4 różnych sposobów. Czyli możemy otrzymać ostrzeżenie, czyli tak zwany warning message. No i ostrzeżenie mówi nam o istnieniu pewnej nieprawidłowości w działaniu wykrytej przez układy pomiarowo-diagnostyczne falownika.
No i w tej sytuacji nie jest wymagana przerwana praca naszego falownika, lecz ignorowanie ostrzeżeń może prowadzić do wystąpienia błędu i wyłączenia się naszego falownika. Czyli falownik ostrzeżeniem informuje nas, że nastąpiła pewna nieprawidłowość w działaniu i jeżeli będziemy ciągle ignorowali tą sytuację, to się falownik wyłączy z odpowiednim kodem błędu, który jest konsekwencją danej nieprawidłowości w działaniu. Czyli mamy ostrzeżenie, na panelu falownika pojawia się jakiś kod błędu, jakieś diody LED migają, no i mamy na przykład kod OL, overload, czyli mamy sytuację, że pracujemy z silnikiem w przeciążeniu. Czyli falownik nas informuje, że coś się złego dzieje i od nas zależy, co z tą informacją zrobimy. Czyli na przykład mamy rozruch silnika z bardzo dużą bezwładnością, no wiadomo, że bardzo często on będzie w przeciążeniu podczas tego rozruchu. Po rozruchu to przeciążenie nam znika, warning nam znika, wszystko jest w porządku. I warningów nie musimy resetować, one się po prostu pojawiają i znikają, informują nas o tych wszystkich sytuacjach anormalnych. Możemy mieć ostrzeżenie przed utykiem silnika. Możemy mieć ostrzeżenie, że mamy zbyt dużo energii regeneratywnej. Możemy mieć ostrzeżenie, że nagrzewa nam się silnik. Możemy mieć ostrzeżenie o blokadzie P5. Możemy mieć ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości, o błędzie parametryzowania. Mamy ostrzeżenie, że wyzwolone jest wejście STO. No i dalej mamy błędy związane z pozycjonowaniem, czyli na przykład błąd bazowania danego czujnika. Drugim rodzajem wiadomości, jakie otrzymujemy od przemiennika częstotliwości w związku z sytuacjami anormalnymi, to są alarmy. No i ta informacja alarmowa, alarm message, dotyczy diagnostyki wbudowanego wentylatora chłodzącego radiator falownika. No i informacja alarmowa, podobnie jak ostrzeżenie, które omawialiśmy sobie przed chwilą, nie powoduje przerwania pracy falownika, ale dodatkowo możemy sygnalizować sobie obecność alarmu za pomocą na przykład wyjść cyfrowych czy wyjścia przekaźnikowego. Czyli za każdym razem, gdy będziemy mieli alarm, możemy sobie przypisać funkcję do wyjścia przekaźnikowego i to wyjście przekaźnikowe zasygnalizuje nam istnienie tego alarmu. Informacje alarmowe, jak już wspominałem, związane są głównie z wbudowanymi wentylatorami. Mitsubishi Electric jako jeden z nielicznych na rynku ma dodatkowy trzeci przewód diagnostyczny przy wentylatorach chłodzących i za ich pomocą jest wykonywana diagnostyka. Trzeci rodzaj informacji to są tak zwane fault message, błędy. W nomenklaturze anglojęzycznej możecie się spotkać z takimi nazwami jak trip bądź fault. No i są to błędy grube falownika, które wymagają resetowania. To znaczy po zaistnieniu błędu falownik przechodzi w taki stan autodiagnostyczny, czyli następuje wyłączenie się przemiennika częstotliwości, a na jego elewacji mamy wyświetlony kod błędu i aby wrócić do poprawnej pracy naszego przemiennika, musimy się upewnić, że tego błędu już nie mamy, że wszystko jest w porządku i zresetować nasz przemiennik częstotliwości. No i ten reset możemy wykonać na 3 sposoby. Możemy sobie wysłać komendę reset za pomocą jakiegoś przycisku podłączonego pod wejście cyfrowe res. Możemy użyć wbudowanego przycisku Stop Reset na panelu albo Stop Reset na zewnętrznym panelu, bądź możemy zdjąć zasilanie główne z falownika na pewną chwilę czasu, aż całe napięcie nam z niego spadnie, zrobi się cały czarny ekran, podajemy znowu to zasilanie, no i w ten sposób możemy sobie resetować. Te fault message, tripy, błędy, to są błędy grube falownika. Po aktywacji odpowiednich zabezpieczeń w falowniku i ich wyzwoleniu falownik wykonuje zaprogramowaną akcję skojarzoną z danym błędem i najczęściej przerywa swoje działanie. Czwarty rodzaj informacji, jaki otrzymujemy od przemiennika, to error message, czyli informacje mówiące o błędnej konfiguracji lub nastawie parametru falownika. Czyli po prostu błędnie skonfigurowaliśmy jakieś parametry, na przykład nie mamy podłączonej karty enkoderowej, a chcemy włączyć sobie sterowanie wektorowe w zamkniętej pętli, czyli ten tryb wektorowy, na przykład prędkości, ale z udziałem enkodera, no uzyskamy wtedy właśnie jakiś error.
wiadomość związaną z błędem, że nie skonfigurowaliśmy jeszcze tego encodera, czyli najpierw musimy podłączyć kartę opcyjną, wpisać dwa parametry w falowniku, czyli kierunek pracy encodera i rozdzielczość encodera i dopiero wtedy możemy sobie wybrać ten algorytm sterowania. Tych error message jest dosłownie kilka. Mamy na przykład hold, czyli jest zablokowany panel sterowania. LOCD, założone hasło. Error od 1 do 8, błąd zapisu parametrów, czyli błąd konfiguracji danego parametru. No i mamy mój ulubiony, czyli error, enigmatycznie brzmiący po prostu błąd, który nam o niczym nie mówi. Jest to błąd wewnętrzny, błąd sprzętowy. Jak Wam wspominałem na początku tej lekcji, większość tych rzeczy, czyli ostrzeżeń, alarmów i błędów, jest domyślnie wyłączona w przemienniku częstotliwości. Falowniki oferują bardzo bogatą bibliotekę wbudowanych zabezpieczeń w celu ochrony silnika oraz samego siebie. Ich mnogość i jakość zależy od klasy i modelu falownika danego dostawcy. Podobnie jak to było z ilością dostępnych parametrów i funkcji, tak i podobnie jest z ilością i klasą dostępnych zabezpieczeń. Na ekranie swoich monitorów widzicie pełną listę wszystkich możliwych błędów, jakie mogą wystąpić w przemiennikach Mitsubishi Electric. Jest ich naprawdę wiele. Omówimy sobie teraz najważniejsze z nich. Błąd overcurrent wskazuje na lawinowo płynący prąd na wyjściu przemiennika. Mówiąc wprost, błąd sygnalizuje zwarcie. W takiej sytuacji odpinamy kable silnikowe i sprawdzamy, czy błąd nadal widnieje. Jeżeli tak, to najprawdopodobniej uszkodzeniu uległ przemiennik. Jeżeli błąd zniknął, awarii szukać musimy w instalacji silnikowej i samym silniku. Sprawdzamy ciągłość kabli oraz stan izolacji silnika. Błąd regenerative overvoltage wskazuje na zbyt dużą ilość energii zwrotnej od strony silnika. Ten błąd wyskakuje często, gdy nie mamy rezystora hamowania, a bezwładność powieszona na wale silnika jest duża. Wydłużamy czas DEC w parametrze 8, aż błąd przestanie wyskakiwać. Jeżeli chcemy mieć krótki czas hamowania, wspomagamy się dohamowywaniem DC lub dokładamy rezystor hamowania lub wykorzystujemy hamowanie strumieniem, które mamy dostępne w przemiennikach Mitsubishi Electric. Błąd inverter overload. Ten błąd wskazuje na przeciążenie falownika. Jeżeli prąd wyjściowy przekroczy pewną wartość, która z reguły wynosi 150% prądu znamionowego falownika, a nie silnika, przez okres 60 sekund. No i zwróćmy uwagę, że chodzi o prąd znamionowy falownika, a nie silnika. Błąd może pojawiać się też wtedy, gdy jest niewystarczające chłodzenie falownika lub ulega przegrzaniu, czyli na przykład w okresie letnim. Mamy prąd znamionowy na wyjściu, czy poniżej prądu znamionowego, ale jest bardzo gorąco. Nagrzewają się nam dodatkowo moduły mocy, tracą na wydajności, no i również możemy mieć overload. Motor overload wskazuje na przeciążenie silnika. Jeżeli prąd przekroczy wartość ustawioną przez nas i będzie się utrzymywać przez czas, który również nastawiamy, falownik wyłączy się z kodem błędu przeciążenia. No i w tej sytuacji sprawdzamy, co sprawiło, że obciążenie wzrosło. Sprawdzamy połączenia mechaniczne, stopień załadunku, stan łożysk, stan izolacji silnika i mierzymy jego oporność w każdej fazie. Ta oporność powinna się nam zgadzać. Błąd undervoltage, błąd sygnalizujący zbyt niskie napięcie zasilania lub zbyt niskie napięcie wyprostowanego napięcia DC zmierzone na szynie DC. Sprawdzamy stan linii zasilającej oraz kontakt styku na kablach siłowych. Jeżeli stan linii zasilającej jest prawidłowy, sprawdzamy wielkość napięcia DC w parametrze monitorującym falownika oraz dokonujemy pomiaru za pomocą zwykłego multimetru. No i sprawdzamy, czy nie mamy usterki pomiaru na tej szynie DC, czyli sprawdzamy w parametrze monitorującym falownika, ile to napięcie DC wynosi i sprawdzamy to miernikiem, tak jak to robiliśmy przy lekcji związanej z interfejsem użytkownika. No i sprawdzamy po prostu, czy wysokość tego napięcia nam się zgadza. Termistor PTC, błąd sygnalizuje zadziałanie czujnika PTC, który wpięty jest do wejścia analogowego falownika. No i w falowniku ustawiamy temperaturę wyzwolenia tego czujnika. Po przekroczeniu progu otrzymujemy sygnalizację, że silnik z jakiegoś powodu uległ nadmiernemu nagrzaniu.
No i sprawdzamy, co było powodem przegrzania się silnika. Przede wszystkim sprawdzamy stan chłodzenia tego silnika. Możliwe również, że czasami będziemy musieli założyć chłodzenie obce, czyli taki dodatkowy wentylator, który znajduje się z tyłu silnika, cały czas działa na maksymalnych obrotach. To chłodzenie obce może być Wam potrzebne wtedy, gdy sterujecie pod dużym obciążeniem na niskiej prędkości silnik elektryczny. No i słuchajcie, tych błędów naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Dodatkowo przemienniki Mitsubishi Electric przy wielu błędach mają taki dopisek 1, 2, 3. Czyli na przykład możemy mieć błąd OVT, Over Voltage 1, co znaczy jedynka podpowiada nam, że ten błąd wyskoczył podczas przyspieszania. Dwójka mówi nam, że wyskoczył podczas pracy na częstotliwości zadanej, czyli rozpędziliśmy się, już działamy sobie na jakiejś prędkości i nagle mamy błąd. Trójeczka z kolei mówi nam, że ten błąd miał miejsce podczas hamowania silnikiem elektrycznym, czyli podczas operacji zwalniania, podczas rampy DEC. No i zobaczcie, tych błędów jest dużo. Przed zwarciem, przed zbyt wysokim napięciem regeneratywnym, przeciążenie falownika, przeciążenie silnika, przegrzanie, brak zasilania, utrata fazy na zasilaniu lub wyjściu, zabezpieczenie przed utykiem silnika, utrata synchronizacji kątowej, błąd modułu hamowania, błąd doziemienia, błąd czujnika temperatury, błąd czujnika PTC, błąd karty opcjonalnej, odłączony panel PIU, błąd panelu PIU, błąd urządzenia do kopiowania, błąd USB, błędy sprzętowe, zbyt niska temperatura otoczenia, błędy wewnętrzne, błąd enkodera, błąd kierunku enkodera, błąd pozycjonowania, błąd wejścia analogowego, błąd komunikacji, utrata sygnału zadawania, błąd hamulca, błąd PID, przekroczenie prędkości i kilka jeszcze mniejszych błędów. Ich jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Omówimy sobie teraz ten główny typ zabezpieczenia, który mamy wbudowany w przemienniki Mitsubishi Electric i włączone to zabezpieczenie jest praktycznie zawsze. Mam tutaj na myśli zabezpieczenie przeciążeniowe e-thermal, które mamy wbudowane chociażby w struktury przemiennika FRE 800. No i to zabezpieczenie bazuje na modelu termicznym silnika, jaki wybieramy w parametrze 71. Czyli w parametrze 71 wybieramy, z jakim typem silnika mamy do czynienia. Czy jest to standardowy silnik indukcyjny, czy silnik PMSM, czy może silnik stałomomentowy z chłodzeniem obcym i tak dalej, i tak dalej. No i w zależności od tego, jaki typ silnika wybierzemy, to skojarzony z nim jest model termiczny tego silnika, co widzicie na ekranach swoich monitorów. Zabezpieczenie działa w charakterystyce odwrotnie proporcjonalnej do czasu, czyli na sztywno mamy tu ustawiony czas i wynosi on 60 sekund dla prądu odniesienia, który wpisujemy w parametrze 9. Czyli gdy wpisujemy prąd znamionowy w parametrze 9, to automatycznie również włączamy aktywację zabezpieczenia przeciążeniowego e-thermal. No i działa ono wedle tej krzywej, którą widzicie na ekranie swoich monitorów. No i domyślnie jest to ustawione tak, że wytrzymuje ono 150% prądu znamionowego wpisanego w parametrze 9 przez okres 60 sekund, o ile temperatura nie przekracza 40 stopni. No jeżeli mamy wyższą temperaturę, to zabezpieczenie zadziała szybko. No i teraz zobaczcie, 200% prądu, czyli podwójny prąd znamionowy możemy mieć przez około 3 sekundy na wyjściu. 250% prądu już gdzieś tam ułamki sekund, prawda? Więc to zabezpieczenie działa odwrotnie do czasu, odwrotnie proporcjonalnie do czasu. Zatem przygotowując nasz przemiennik częstotliwości do pracy w danej aplikacji, sprawdzamy wszystkie niezbędne zabezpieczenia. To zabezpieczenie główne związane z przeciążeniem silnika, z przeciążeniem falownika, z wykrywaniem zwarcia na wyjściu, bądź z wykrywaniem zbyt wysokiej energii regeneratywnej domyślnie jest włączone. Cała masa pozostałych zabezpieczeń jest domyślnie wyłączona i należy ją strymować. No i do większości zabezpieczeń mamy do wyboru takie parametry jak: jaka ma być wykonana akcja
po zaistnieniu, po aktywacji danego zabezpieczenia, czyli mamy na przykład przeciążenie silnika, no i mamy parametr, w którym określamy, co ma zrobić falownik. Czy ma się wyłączyć z kodem błędu i zwolnić silnikiem do zera, czy ma po prostu ignorować ten błąd i nic nie robić. Czyli ma nas poinformować, że jest przeciążenie silnika, ale no po prostu to ignorujemy. Do kilku zabezpieczeń będziecie mieli całą masę dodatkowych parametrów, czyli na przykład przy niektórych zabezpieczeniach będzie trzeba podać dodatkowy czas trwania, czyli na przykład chcemy wykrywać prąd wyjściowy, więc nastawiamy krotność tego prądu i w kolejnym parametrze nastawiamy, przez jaki czas ma ta krotność prądu być, aby aktywować dane zabezpieczenie. Przejdźmy teraz do maintenance, czyli w jaki sposób powinniśmy dbać o nasze przemienniki częstotliwości. Zatem wszystkie czynności serwisowe i takie zaradcze bardzo dokładnie przytoczone są przez samego producenta w instrukcji obsługi. Nie będę tutaj nic wymyślał. Spójrzmy na pokaźną tabelę prezentującą te sugerowane czynności. No i jak widzicie, tabela podpowiada nam dokładnie co, kiedy i w jaki sposób lub za pomocą czego i jaką czynność powinniśmy wykonywać. No i te okresy czasu zostały podzielone na czynności codzienne oraz periodyczne, które zdefiniowane są jako okres od 1 do 2 lat. No i co my powinniśmy sprawdzać? Warunki środowiskowe otoczenia, jak temperatura, wilgotność, obecność gazów korosyjnych, obecność oleju itd. Czy nie docierają od strony falownika żadne niepokojące dźwięki czy wibracje? Sprawdzamy obecność ciał obcych w kratkach wentylacyjnych falownika oraz czy nie ma na nim ciał obcych w postaci oleju czy innych substancji. Sprawdzamy stan i jakość linii zasilającej. Sprawdzamy historię błędów. Pamiętacie, w jednej z lekcji wchodziliśmy sobie w historię błędów. Falownik pamięta od 5 do 10 takich błędów i pamięta również zmienne skojarzone z tym błędem, czyli jaki mamy prąd, napięcie, częstotliwość, ile czasu minęło od tego błędu. Przemienniki częstotliwości Mitsubishi Electric posiadają w swoich strukturach wiele elementów elektronicznych, o które należy odpowiednio dbać. No i dlatego producent podaje w danych technicznych zakres temperatury pracy, wilgotności powietrza, wysokości nad poziomem morza itd. No i w dużej mierze ta codzienna inspekcja pracy przemiennika sprowadza się czysto do obserwacji wizualno-dźwiękowych. Sprawdzamy po prostu, czy nie ma dodatkowych wibracji, dźwięków i czy wszystko zachowuje się tak, jak to ma zazwyczaj miejsce. No i wszelkie odchyłki od takiego typowego zachowania powinny skłonić nas do pewnej inspekcji. No i raz do roku wskazane jest sprawdzanie stanu elementów najbardziej podlegających zużyciu, jak wentylatory, kondensatory czy moduły mocy. Ze względów bezpieczeństwa sprawdzamy stan izolacji silnika, jakość instalacji oraz jakość połączeń elektrycznych, zarówno siłowych, jak i sterowniczych. No i stosunkowo łatwym procederem jest również wstępne sprawdzenie stanu modułów prostownika wejściowego oraz modułów mocy falownika wyjściowego. No i do tego celu potrzebny jest nam miernik, zwykły miernik. Dokonujemy pomiaru wedle zaprezentowanego rysunku i sprawdzamy odczyt z wyświetlacza oraz komparujemy z wartością tabeli i odczytujemy sugerowany stan modułu mocy czy diody prostowniczej. Odłączamy kable zasilania RST oraz kable silnikowe UVW. Czekamy chwilę, aż rozładuje się kondensator DC. Gdy obwód jest otwarty, miernik wskazuje stan wysokiej rezystancji, kilka megaohmów. Gdy obwód jest zamknięty, miernik wskazuje kilka kiloohmów. Zmierzone wartości mogą być odmienne w zależności od użytego sprzętu i jego jakości. Niemniej pomiary nie powinny odbiegać od błędu plus minus 10%. Zmierz rezystancję diody D2 umieszczając plus miernika przy zacisku S oraz minus miernika przy terminalu P+. Jeżeli wynikowo otrzymamy wartość kiloohmy lub mniej, objaw jest normalny. Zmierz rezystancję diody D2 umieszczając plus miernika przy zacisku P+, oraz minus miernika przy zacisku S. Jeżeli wynikowo otrzymamy wartość kilku megaohm, objaw jest normalny. Zmierz pozostałe diody w ten sam sposób i sprawdź, czy są sprawne. Zmierz rezystancję tranzystora numer 6 umieszczając plus miernika przy zacisku DCN oraz minus miernika przy zacisku V.
Jeżeli wynikowo otrzymamy kilka kiloohm lub mniej, sytuacja jest normalna. Zmierz rezystancję tranzystora 6, umieszczając plus miernika przy zacisku V oraz minus miernika przy zacisku DCN. Jeżeli wynikowo otrzymamy kilka megaohm, sytuacja jest normalna. Zmierz pozostałe tranzystory w ten sam sposób i sprawdź, czy nie posiadają usterki. Jest to bardzo szybka metoda nieangażująca demontażu części z samego falownika. Więc w szybki sposób jesteśmy w stanie sobie sprawdzić, czy mamy sprawny mostek prostowniczy na wejściu i czy mamy sprawny moduł falownikowy, czyli moduły mocy na wyjściu, nasze tranzystory IGBT. Przemienniki częstotliwości są bardzo trwałymi urządzeniami i średni ich czas życia sięga kilkunastu lat. Wszystko zależy od tego, czy w odpowiedni sposób operujemy z urządzeniem i dbamy o niego wedle wytycznych producenta. Niemniej jednak jest szereg komponentów szczególnie narażonych na zużywanie się. No i zaliczamy do nich szczególnie wentylatory chłodzące, diody prostownicze, moduły mocy oraz kondensator lub bank kondensatorów DC. No i Mitsubishi Electric jako jedyna firma oferuje w tym zakresie również kontrolę stanu korozji płytek elektroniki. Te wszystkie funkcje rozszerzające diagnostykę dostępne są z poziomu oprogramowania FR Configurator 2 i omówiliśmy sobie w dedykowanej lekcji związanej właśnie z tym oprogramowaniem FR Configurator 2. Podsumowując to wszystko, zobaczcie, jakie mamy bogactwo związane z diagnostyką przemienników częstotliwości. Raz, że mamy listę błędów, ostrzeżeń, warningów, errorów itd., czyli mamy pełną listę wszelkich możliwych zabezpieczeń i błędów, alarmów przemiennika częstotliwości. W instrukcji obsługi mamy pełen opis sugerujący nam, co mogło być przyczyną zaistnienia danego błędu i w jaki sposób możemy go zniwelować. Czyli wszystkie akcje naprawcze również są podane w instrukcji obsługi. Druga sprawa, historia błędów. Jest to nieodzowna część naszej pracy. Za każdym razem, gdy mamy jakąś usterkę naszego układu napędowego, sprawdzamy listę błędów. Jaki to był błąd, co się wydarzyło, kiedy się wydarzyło i jakie zmienne były generowane w stronę silnika. Diagnostyka. Czyli z poziomu samego przemiennika częstotliwości możemy za pomocą komunikacji wyciągnąć sobie informacje dotyczące stanu życia elementów najbardziej zużywających się, a po połączeniu z FR konfiguratorem widzimy to na ekranie monitora. Czyli falownik sam pilnuje stanu i czasu życia modułów mocy, kondensatorów DC, ich pojemności, zlicza nawet liczbę cykli przekaźnika wyjściowego, sprawdza stan układu wstępnego ładowania DC i tak dalej. Wszelkie te elementy najbardziej zużywające się są opomiarowane w przemiennikach częstotliwości i my możemy na bieżąco sprawdzać stan ich życia. Czyli mówimy o tym, że mamy dostęp do funkcji predykcyjnych, że możemy w pewnym sensie stwierdzić, kiedy ten przemiennik należy wymienić przed zbliżającą się awarią. Więc mamy dostęp do ogromnej diagnostyki. No i maintenance, czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej. Jakie mamy czynności codzienne, okresowe, co miesiąc, co rok, co 2 lata, w jaki sposób powinniśmy dbać o nasz przemiennik częstotliwości. Producent nam podpowiada, jakimi narzędziami powinniśmy się posługiwać, co powinniśmy mierzyć i kiedy powinniśmy mierzyć i w jaki sposób. Zatem zobaczcie, ile mamy dostępnych narzędzi, za pomocą których jesteśmy w stanie diagnozować nasz przemiennik częstotliwości i wysnuwać wnioski, czyli dedukować i sprawdzać, co mogło być przyczyną danej awarii. To wszystko w temacie wbudowanych zabezpieczeń. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnej lekcji.